Cześć! Zapraszam na kolejne spotkanie z kartą dźwiękową Adlib. Jest to współczesny klon tej karty, ale zbudowany jest dokładnie tak jak oryginał sprzed 36 lat. Mój komputer testowy posiada płytę główną Tian Titan, procesor Pentium MMX, 64 MB pamięci DIMM, kartę graficzną S3, kartę sieciową na chipie Realteka 8029, a za dysk służy karta Compact Flash. Rozpoczyna się instalacja Windows 95. Na początek kopiuję pliki instalacyjne na dysk. Uruchamiam setup, ale z opcją pominięcia ScanDiska. W systemie nie ma menadżera pamięci rozszerzonej, a bez niego ScanDisk nie działa i setup zakończył się błędem. Instalator uruchamia się. Wybieram typ instalacji standardowy. Następnie wpisuję klucz produktu i nazwę użytkownika. W oknie analizy zasobów komputera zaznaczam opcję posiadania karty dźwiękowej i karty sieciowej. Rozpoczyna się wykrywanie sprzętu i niestety zawiesza się na 19%. Poczekałem kilka minut, ale pasek postępu nie zmienił swojej wartości. Restartuję komputer i zaczynam instalację od nowa. Tym razem instalator rozpoznał, że poprzednia próba instalacji się nie powiodła i proponuje użycie bezpiecznego uruchamiania. Ale idę na całość i wybieram opcję Nie używaj bezpiecznego uruchamiania. W oknie wykrywania zasobów tym razem nie zaznaczam opcji posiadania karty dźwiękowej i sieciowej. Rozpoczyna się wykrywanie sprzętu i tym razem przechodzi dalej bez problemu. Kreator instalacji wyświetla podsumowanie. Wygląda na to, że wszystko się zgadza. Rozpoczyna się instalacja Windows 95. Instalacja przebiegła bez żadnych problemów i już po niecałych 7 minutach mam pulpit. Mam też parę niezainstalowanych urządzeń. System nie wykrył mojej karty Adlib. Na początek instaluję kartę sieciową. Sterowniki mam, a jak żeby inaczej, na dyskietce. Po restarcie komputera konfiguruję sieć, dodaję brakujący protokół TCP/IP oraz usuwam muzealne protokoły IPX i NetBEUI. Następnie uruchamiam wykrywanie sprzętu. Trzeba przecież zainstalować mojego Adliba. System oczywiście nic nie wykrył, ale to nic dodaje kartę ręcznie. Muszę także zainstalować kartę graficzną. Trochę to dziwne, przecież na początku instalacji instalator pokazał, że wykrył kartę S3. No nic, mam sterowniki do mojego antyakceleratora 3D. Instaluję je poprzez menadżer urządzeń. I po kolejnym restarcie mogę w końcu ustawić wyższą rozdzielczość. No prawie, bo muszę jeszcze podać typ monitora. Ale czy Adlib w końcu zagra? Przekonajmy się. Nieśmiertelny Canyon MID, a dźwięk z syntezy OPL2 rzeczywiście ma w sobie to coś.
Wypróbuję też MIDI orchestrator od Voyetry. Żaden ze mnie muzyk, za bardzo nie wiem co klikam. Ale z tego co widzę, można zrobić miks utworu, a nawet zapisać go nową wersję na dysku. A co z klasycznymi grami DOS? Oczywiście działają. Na początek kultowy Doom. W tym przypadku mamy tylko muzykę. Kolejna pozycja to nieśmiertelny Wolfenstein 3D. Tutaj mamy muzykę i proste efekty prosto z Adliba. Gra Hexen na zmodyfikowanym silniku z Dooma 2. Tutaj także mam tylko muzykę z Adliba. Z Adlibem współpracują też programy odtwarzające muzykę. Mam tu bardzo prosty Adlib Jukebox. Zawiera po prostu parę melodii, które możemy sobie odtworzyć. Za to program Easy Adlib 1.0, znany też jako FM Play. To historyczny tracker muzyczny i program uruchomieniowy stworzony przez programistę o pseudonimie The Brain. Służył do tworzenia i odtwarzania muzyki opartej na syntezie FM na chipach. OPAM L2 i OPAM L3 na kultowych kartach dźwiękowych, Adlib oraz Sound Blaster.
Ale to nie wszystko. Istnieje sterownik do Adliba, który potrafi odtwarzać pliki Wavevant tak. Można odtwarzać pliki dźwiękowe poprzez Adliba. Sterownik instaluje się przez panel sterowania poprzez opcję Dodaj nowy sprzęt. Z listy wybieram urządzenia multimedialne i wskazuję na dysku folder ze sterownikiem. Restartuję komputer. I jest! Odtwarza się dźwięk uruchomienia systemu. Sterownik ma spore ograniczenia i w zasadzie do odtwarzania dłuższych plików się nie nadaje, a próba odtworzenia filmu z dźwiękiem kończy się zablokowaniem systemu i w rezultacie jego zawieszeniem. No i tym sposobem współczesny klon Adliba przeżył spotkanie z Windows 95. Muszę przyznać, że nie obyło się bez przygód. Instalator systemu próbował mnie kilka razy przekonać, że życie bez karty dźwiękowej będzie prostsze, ale nie poddałem się. Po kilku restartach, ręcznym dodawaniu sprzętu i odrobinie cierpliwości udało się uruchomić wszystko tak, jak planowałem. I wiecie co? Mimo że Adlib ma już ponad 30 lat, jego charakterystyczne brzmienie nadal potrafi zrobić wrażenie. Canyon MIDI brzmi dokładnie tak, jak powinien, gry DOS-owe działają, a nawet udało się zmusić kartę do odtwarzania plików Wavevant. Co prawda przy próbie obejrzenia filmu Windows stwierdził, że ma już dosyć i postanowił odpocząć, ale to przecież część uroku retro komputeru. Jeżeli więc ktoś twierdzi, że stare karty dźwiękowe nadają się już tylko do muzeum, to ten Adlib właśnie udowodnił, że nadal potrafi zagrać. Czasem dosłownie, a czasem na nerwach użytkownika. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!